Cześć, witam serdecznie na naszym rynku energii. W tym filmie zobaczysz dane i analizy cen energii z kwietnia 2025. Zaczynajmy. Na początku proszę zapoznać się z disclaimerem. Ok, przejdźmy do ceny w całej Europie w kwietniu. Ceny w większości krajów miesiąc do miesiąca spadły. W Polsce było to około spadek o 13%, z 99 euro na prawie 86 euro. W Niemczech ceny wyniosły w kwietniu prawie 78 euro. Duże spadki zanotowaliśmy natomiast we Francji, gdzie cena spadła z 77 euro na tylko 42 euro w kwietniu. Zobaczmy, że w kwietniu Polska już była jednym z droższych krajów. Tutaj wyraźnie odstaje na pewno Irlandia. Polska była też tańsza od Rumunii czy Czech, natomiast już tutaj kraje takie jak Czechy, Słowacja, Austria czy Węgry miały cenę energii trochę tańszą od Polski, natomiast te różnice nie były duże, wynosiły około 1-2 euro. Najtaniej widzimy, że jest w północnej Skandynawii oraz w Portugalii oraz Hiszpanii tylko 25-26 euro. Przejdźmy teraz do cen dobowych. Ceny są ustalane codziennie na towarowej giełdzie energii. Są znane z jednodniowym wyprzedzeniem na jutro, czyli dzisiaj będziemy już znać ceny godzinowe, jakie będą obowiązywały w dniu jutrzejszym. No i firmy i gospodarstwa domowe już dzisiaj mogą być rozliczane po cenach dynamicznych, po cenach spotowych, po cenach giełdowych. I tutaj spójrzmy, jak to się kształtowało w kwietniu. Zobaczmy, że średnia cena wyniosła 369 zł za megawattogodzinę, natomiast zmienność dzienna była dość spora. I tutaj tak jak 5 czy 6 kwietnia ceny 170 zł około. Natomiast najwyższe ceny były dość niskie, średnio 523 czy 518 zł za megawattogodzinę. Aby lepiej zrozumieć tę dynamikę, tę zmienność, no to spójrzmy, jak kształtowała się generacja OZE średnio w danych dniach i tutaj korelacja jest dość oczywista, czyli im więcej energii produkują odnawialne źródła energii, tym ta cena jest średnio niższa, gdyż wypierają one z miksu energetycznego starsze, mniej efektywne bloki na paliwa kopalne. Natomiast też wtedy ta zmienność godzinowa w ciągu dnia jest relatywnie wysoka. I tutaj zobaczmy te skrajne wartości, czyli kiedy to OZE generowało około 40% zapotrzebowania, było to na przykład 5 kwietnia, było to 40%, a cena wyniosła wtedy 177 zł. Podobnie było 17 kwietnia, też było to 40%, natomiast cena już była zdecydowanie wyższa, tutaj w dzień roboczy 376 zł. A gdy OZE produkowało relatywnie mało, na przykład to było 1 kwietnia, czy 7 kwietnia, czy też 14 kwietnia, no to zobaczmy, że te ceny były wtedy relatywnie wysokie, powyżej 500 zł za megawattogodzinę. Na kolejnym wykresie jest korelacja pomiędzy cenami energii w danym dniu, a procentem zapotrzebowania i wymiany międzysystemowej, jakie pokryją tutaj elektrownie konwencjonalne na węgiel czy na gaz ziemny. I im więcej elektrownie muszą wyprodukować energii, tym zazwyczaj ta cena jest po prostu droższa, gdyż do produkcji energii wchodzą elektrownie o wyższych kosztach zmiennych, o niższej sprawności, które po prostu potrzebują zarobić na swoje utrzymanie, na swoją produkcję, a pracują relatywnie mniejszą ilość godzin w roku. I tutaj najwyższe ceny mieliśmy na przykład 22 czy 23 kwietnia, kiedy to elektrownie te musiały pokryć około 56-58% zapotrzebowania w systemie. Następnie przejdźmy do cen już godzinowych i pamiętajmy, że każda godzina ma swoją indywidualną cenę, więc tutaj ważne jest, kiedy produkujemy, kiedy zużywamy tą energię elektryczną. I mam tutaj pokazane dla Was średnie ceny godzinowe w miesiącu marcu na niebiesko oraz w kwietniu na żółto. I zobaczmy, że tak jak te ceny
rano, czyli od 1 do 7 były relatywnie podobne miesiąc do miesiąca, natomiast już dość spore spadki zanotowaliśmy na rynku w godzinach od 12 do 18, gdzie te średnie ceny dość mocno się obniżyły i zobaczmy, że średnia cena w godzinie 13 czy 14 była bardzo niska, była nawet poniżej 50 zł za megawattogodzinę. Więc zobaczmy, że tam, gdzie ta fotowoltaika coraz więcej produkowała w kwietniu, tam te ceny energii dość mocno spadły. Szczyt cenowy przesunął się z godziny 19 z marca na godzinę 21 w kwietniu i ten szczyt wyniósł 729 zł średnio, więc zobaczmy, że średni spread, czyli między maksimum a minimum wyniósł nawet 708 zł między 14 a 21, więc zobaczmy, jak duża jest ta zmienność w ciągu dnia. Następnie przedstawiam procent średniej ceny base'owej, którą stanowi średnia cena w danej godzinie i zobaczmy, jak ten profil się relatywnie zmienił. I tutaj zobaczmy, że średnia się miesiąc do miesiąca obniżyła, natomiast ta obniżka wynikała głównie z tych niższych cen od 12 do 18. Relatywnie poranny off-peak trochę podrósł, więc był powyżej 100%. Natomiast zobaczmy, jak mało była warta energia w szczycie produkcji PV. Godzina 13 to jest tylko 10% średniej base, a o godzinie 14 tylko 6% średniej base, więc to jest naprawdę, naprawdę mało. A godzina 21 no to jest prawie 200%, tak? Czyli widzieliśmy, że cena średnia była powyżej 700 zł za megawattogodzinę. Na rynku terminowym mieliśmy też lekkie przesunięcie w dół, jeśli chodzi o koniec kwietnia. I tutaj na wykresie Wam przedstawiam ceny spotowe, jakie były na giełdzie już rozliczone na żółto. I tutaj mamy spadek w kwietniu. Spadliśmy poniżej 400 zł, a w marcu było to około 415 zł. I zobaczmy też, jak kształtowało się to rozliczenie versus kontrakt miesięczny przed dostawą. Tutaj jest to kwadratem zielonym i zobaczmy, że styczeń i luty tego roku rozliczyły się na spocie wyżej niż handlował się kontrakt terminowy pod koniec poprzedniego miesiąca. Natomiast już marzec i kwiecień na spocie rozliczyły się niżej, aniżeli kontrakt terminowy wyceniał to pod koniec miesiąca. Pamiętajmy, że w lutym była bardzo niska wieczność, statystycznie dużo niższa niż normalnie. Marzec to były poziomy na spocie 415, kwiecień 369, natomiast maj jest wyceniany na rynku terminowym pod koniec kwietnia na poziomie 363 zł i później kwartał trzeci już trochę wyżej i kwartał czwarty też wyżej, powyżej 415 zł. Jeśli chodzi o kontrakty roczne na rok 2026, to pod koniec kwietnia base na 2026 rok jest wyceniany na poziomie 407 zł, a rok 2027 na poziomie 410 zł. Jeśli chodzi o model wyceny energii, czyli patrzymy tutaj z punktu widzenia elektrowni konwencjonalnej, czy dla niej cena energii na rynku terminowym dość dobrze odzwierciedla koszty zmienne produkcji, czy też nie. I tutaj mamy przedstawioną cenę energii w kontrakcie rocznym linią żółtą. Natomiast tutaj zakres modelowy, czyli potencjalna low, potencjalnie cena poniżej której nie powinna ona spadać i na czerwono high, czyli tam, gdzie te ceny energii są relatywnie wysokie i elektrowniom powinno się opłacać sprzedawać energię, kontraktować ją na kolejne okresy. I zobaczmy, że w kwietniu była presja na dalsze spadki, głównie 3 i 22 kwietnia, więc model się obniżył, a za tym też cena energii również się obniżyła. Natomiast patrząc, jak to się zachowywało w trakcie miesiąca, było to relatywnie bliżej tego wyższego poziomu, czyli teoretycznie tutaj poziomy do spadków są około do 380, a do wzrostów około 415 zł za megawattogodzinę. Jeśli chodzi o surowce energetyczne,
no to zobaczmy, jak to się kształtowało w kwietniu. I tutaj mamy ceny kontraktów na węgiel oraz na uprawnienia do emisji CO2, a także na gaz ziemny. Jeśli chodzi o uprawnienia do emisji CO2, no to one średnio spadły miesiąc do miesiąca o 4%, natomiast zobaczmy, że już od 6-7 kwietnia te ceny zaczęły trochę później rosnąć i odbiły się od tego dołka. Natomiast gaz ziemny w trakcie miesiąca cały czas spadał i średnio te ceny na spocie obniżyły się o 16%, natomiast na kontrakcie rocznym o 3%. Jeśli chodzi o węgiel, no to średnio widzę tutaj, że jest wzrost o 2%, natomiast zobaczmy, że tutaj było rolowanie na początku miesiąca kontraktu na kolejny miesiąc i w trakcie miesiąca te ceny się posuwały raczej w dół i kolejne rolowanie jest na dużo niższym poziomie. Więc tutaj głównie mamy spadki węgla oraz gazu, natomiast zwróciłbym uwagę na uprawnienia do emisji CO2, gdyż one średnio były tańsze miesiąc do miesiąca, natomiast już ta końcówka kwietnia raczej te ceny wróciły już ponad poziomy 275 zł za tonę i są raczej w takim ruchu bocznym od 2-3 tygodni. Nie ma mocnych kontynuacji spadków. W zakresie struktury wytwarzania energii elektrycznej w Polsce w kwietniu, no to nadal dominował węgiel kamienny poziomem 29%, było to około 3,7 terawatogodziny. Na drugim miejscu węgiel brunatny 18%, natomiast zobaczmy, jak dużo już wygenerowała fotowoltaika i to było tylko około 100 gigawatogodzin mniej niż węgiel brunatny. No i fotowoltaika jest już na trzecim miejscu z poziomem 17%. Następnie ex aequo na czwartym miejscu gaz ziemny i wiatr około 1,6 terawatogodziny i było to około 13% produkcji w miesiącu. I następnie biomasa oraz woda standardowo to o wartości 2,1%. A jeśli chcesz sprawdzić, jak można obniżyć koszt energii w Twojej firmie, to zapraszam serdecznie do kontaktu ze mną przez LinkedIn lub mail. A teraz przejdziemy dalej do danych fundamentalnych z rynku energii. Takie dane będziemy analizować jak wiatr, fotowoltaika oraz produkcja z wody, biomasy i biogazu. Sprawdzimy też krajowe zapotrzebowanie na moc, jak ono się kształtowało w miesiącu. Zobaczymy też wymianę międzysystemową, czyli import i eksport do Polski, a ceny surowców energetycznych widzieliśmy już na poprzednich slajdach. Ok, to zobaczmy, jak kształtowało się krajowe zapotrzebowanie na moc w kwietniu. I tutaj mamy spadki miesiąc do miesiąca i spadki rok do roku. Średnio w godzinie było to tylko 17,3 GW i było to około 12,5 terawatogodziny. Zobaczmy, że dynamika średniego zużycia energii w Polsce rok do roku jest ujemna, spada, wynosi około -3% i zapotrzebowanie na moc średnio z ostatnich 12 miesięcy również nadal spada, więc widzimy tutaj efektywność energetyczną, widzimy tutaj instalacje zalicznikowe, nie ma jakiegoś mocnego wzrostu produkcji przemysłu, więc tutaj ten trend jest nadal ujemny. W zakresie wymiany międzysystemowej, czyli tutaj import i eksport do Polski netto, Polska była nadal w kwietniu netto eksporterem energii elektrycznej, więc zobaczmy, że już to jest 6. miesiąc z rzędu, kiedy tą energię średnio w miesiącu Polska eksportuje, więc na pewno nie jest tak bardzo z nami źle, że musimy importować bardzo dużo energii jak w roku 2023 czy 2024. Następnie przejdźmy do danych z produkcji z OZE. I tutaj kwiecień, produkcja energii z wiatru na lądzie to było prawie 1,6 terawatogodziny, a średnio w godzinie 2211 MW. I mamy tutaj spadek miesiąc do miesiąca oraz spadek też rok do roku produkcji. Na wartość OZE
produkcji z OZE ma wpływ moc zainstalowana oraz wskaźnik efektywności, czyli capacity factor, i wyniósł on w kwietniu 20,3% i zobaczmy, że była to najniższa efektywność w kwietniu z ostatnich właśnie 3-4 lat, więc ten kwiecień nie był jakoś mocno wietrzny i był to też spadek produktywności miesiąc do miesiąca. W zakresie ceny, jaką mogła osiągnąć elektrownia wiatrowa na spocie, no to patrzymy na capture rate, czyli wskaźnik, ile procent średniej ceny base osiąga dana technologia, dana instalacja, i tutaj średnio w Polsce było to 97% dla wiatru, czyli dość sporo, więc zobaczmy, że te ceny są z miesiąca na miesiąc coraz lepsze dla wiatru, no i też jest to więcej niż w poprzednim roku, aż o 7 punktów procentowych. Jaka jest tego przyczyna? Głównie to, że relatywnie tanieje fotowoltaika, co zobaczymy następnie na slajdach. Spójrzmy teraz na moc zainstalowaną, która cały czas przyrasta. Było to w Polsce już w kwietniu 10 868 MW, natomiast średnia produkcja z ostatnich 12 miesięcy trochę spada, gdyż ta produkcja w kwietniu tego roku była niższa niż w kwietniu poprzedniego roku. Przejdźmy teraz do fotowoltaiki. Zobaczmy, jak to się zmieniało na przestrzeni ostatnich miesięcy. I tutaj kwiecień mamy średnią produkcję już prawie 2,2 terawatogodziny, a średnią w godzinie 3026 MW, więc zobaczmy, że jest to dużo wyżej niż w poprzednim roku i dużo wyżej niż w poprzednim miesiącu, więc tutaj mamy dalszą kontynuację dynamicznego rozwoju tej technologii. W zakresie capacity factor, odmiennie niż dla wiatru, zobaczmy, że w kwietniu było to najwięcej z ostatnich 4 lat i tutaj wskaźnik capacity factor wyniósł 13,6% i był to najlepszy kwiecień z ostatnich kilku lat w Polsce, więc widzimy, że ta efektywność instalacji jest coraz lepsza, no i te warunki pogodowe były dość dobre. Natomiast to, co może niepokoić właścicieli instalacji, no to spadający capture rate dość dynamicznie i tutaj mamy rok do roku spadek w kwietniu z 81% base'u na tylko 51% base'u, więc zobaczmy, że mamy spadki dość duże rok do roku, aż o 30 punktów procentowych. To się raczej za rok już nie powtórzy. I mamy też spadek miesiąc do miesiąca z 56% na 51% w kwietniu. I są to najniższe poziomy dotychczas, jakie w Polsce tutaj odnotowuję. Dość nisko było w tamtym roku, w sierpniu i wrześniu 61 i 63%, natomiast w tym roku już widzimy, są to wartości poniżej 60% już w marcu i kwietniu. Moc zainstalowana fotowoltaiki to już jest ponad 22 GW, a jej średnia produkcja z PV z ostatnich 12 miesięcy nadal rośnie i wynosi to już 2134 MW. Ok, po analizie zapotrzebowania, wymiany międzysystemowej oraz produkcji z OZE zobaczmy, ile energii elektrycznej musiały wyprodukować jeszcze jednostki wytwórcze centralnie dysponowane, które są takim price setterem na rynku. I zobaczmy tutaj kwiecień, było to niecałe 8,5 tysiąca megawatów średnio w godzinie. Był to spadek zarówno miesiąc do miesiąca, jak i spadek rok do roku, więc tutaj widzimy dalszy trend spadkowy, który potwierdza się na generacji z ostatnich 12 miesięcy. Miesiąc do miesiąca mamy dalsze spadki tej średniej produkcji. Ważnym czynnikiem, jaki wpływa na ceny gazu ziemnego, a w konsekwencji na ceny energii elektrycznej, są napełnienia magazynów gazu ziemnego w Europie, w Azji oraz w Stanach. I tutaj zobaczmy, że te magazyny w kwietniu były już napełniane. Ta średnia się poprawiła, jesteśmy bliżej 10-letniej średniej
pod koniec kwietnia, natomiast jesteśmy nadal poniżej tej średniej, więc tutaj można powiedzieć, że nadal te ceny gazu lekko spadały miesiąc do miesiąca, natomiast ta presja może gdzieś w przyszłych miesiącach się jeszcze utrzymywać, jeśli chodzi o ryzyko i potencjalne wzrosty, bo musimy te magazyny po prostu mocno napełnić przed sezonem zimowym. To wszystko na dzisiaj. Dzięki serdeczne za to, że byłeś ze mną, oglądałeś ten odcinek. Zachęcam serdecznie do subskrybowania mojego kanału. Dzięki temu będziesz mieć dostęp na bieżąco do nowych treści. A jeśli ten materiał był wartościowy, to proszę prześlij go dalej do swoich znajomych i przyjaciół. Pomoże mi to trafić z wiedzą o rynku energii do szerszego grona osób. Dodatkowo zapraszam serdecznie do kontaktu ze mną, aby sprawdzić, jak możemy razem obniżyć koszt energii w swojej firmie. Na przykład o dobrą strategię i ceny oparte o rynkowe ceny na towarowej giełdzie energii. To wszystko. Dzięki serdeczne. Pozdrawiam.